It's beginning to look a lot like... Nie, spokojnie, dziękuję. Nie będę śpiewał, akurat to nie jest ta strona, na której się znam, którą potrafię, ale pomówimy dzisiaj o filmie It's a Wonderful Knife. Tak, taki jest najbardziej oryginalny tytuł. Tytuł polski: Nóż w nocnej ciszy. Rzeczywiście, jeżeli masz skojarzenie, tak, z tym filmem, klasykiem, oczywiście z Jamesem Stewartem i Donną Reed sprzed wielu, wielu lat, czyli It's a Wonderful Life, to cudowne życie. No, nie można tego było przetłumaczyć, że tak powiem, żeby grało to w wersji anglojęzycznej i polskiej, ale mi się oczywiście podoba, bo It's a Wonderful Knife, Nóż w nocnej ciszy, to rzeczywiście nowy slasher. Obejrzałem go przedpremierowo. Dzięki dystrybutorowi Best Film dziękuję pięknie za możliwość obejrzenia tego filmu i muszę przyznać, byłem zaskoczony. Naprawdę byłem zaskoczony tymże filmem, ponieważ pomysł jest dosyć oryginalny. Znaczy inaczej, oryginalny jak na horror, stary, jeżeli znasz właśnie ten film, o którym tutaj mówię, jeżeli znasz Dzień Świstaka i wiele innych produkcji, no ale o tym spokojnie dojdziemy. Fabuła tylko zarysuje, gdzież mamy bohaterkę, no oczywiście, że musi być dziewczyna, blondynka standardowo i jest miasto, nazywa się bardzo ładnie Angel Falls. Można przetłumaczyć standardowo, powiedzmy Angel Falls. Jest taka bajka Gravity Falls, czyli wodogrzmoty małe. Jak zwał, tak zwał. Anioł Falls może być, powiedzmy, na zasadzie wodospadów, powiedzmy jakichś takich rzeczy, może być na zasadzie upadłego anioła, to już tylko i wyłącznie zależy od ciebie, ale jak obejrzysz film, będziesz wiedzieć dokładnie, dlaczego to się taki jest, a nie inny tytuł. No i mamy miasteczko, no sielanka, totalny luzik, naprawdę piękne położone, w ogóle wiesz, zima, te klimaty, drzewa, góry, no i niestety pojawia się zabójca, który tam rzeczywiście sieka dosyć konkretnie dużo ludzi. No i sobie pomyślałem, okej, no to lecimy dalej, zaraz wyskoczy facet w jakiejś masy i nie pomyliłem się oczywiście, bo facet ma wyglądać, wzorować się jak anioł. Nie jestem anioł, rzeczywiście, cały na biało, maska, która maska wygląda, no, powiedzmy, że Squid Games, powiedzmy, że jak najbardziej Michael Myers i tak dalej wyglądają dużo ciekawie, okej, ale niech będzie, rzeczywiście cały ubrany na biało. No i jest ten zabójca no i cóż, no i pierwsze, ja wiem, 10 minut może, 12, nie ma, koniec, zabójca jest killed, zabójca jest rozwalony, ale potem dzieje się rzecz, bo mija rok, no i dzieje się rzecz, która mnie rzeczywiście bardzo zaskoczyła, bo dziewczyna, jest jedna akcja, której nie będę zdradzał właśnie, ale jest jedna akcja, bo na pomówienie, to wiesz, tak, że moja córka ma nasze dzieci, ale co by mnie było, gdyby mnie tu nie było, nie? Jak w piosence, jakby to było, gdyby mnie nie było. DKA bodajże. No i okazuje się, że jej życzenie jest dla mnie rozkazem, spełnia się i dostaje rzeczywistość alternatywną, w której jej nie ma. Jej nie ma, nie urodziła się, czyli powiedzmy nie pokonała, nie zabiła nomen omen mordercy. I właśnie, i co tutaj się dzieje? I w tym momencie zaczyna się cała jazda. I o ile jest to ciekawy koncept, że w horrorach nie jest bardzo stosowany. Okej, ja wiem, że ktoś może powiedzieć, ale był jakiś czas temu taki Happy Death Day, rzeczywiście gdzieś tam koncept był, powiedzmy, podobny z czasoprzestrzenią. No możliwe, że tak, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o taki slasher, to tego nie mieliśmy i ten koncept mi się jak najbardziej podoba. Co drugie mi się bardzo podoba, w filmie występuje Justin Long. Pewnie każdy fan, no nie tylko horrorów, ale powinien go kojarzyć, między innymi Jeepers Creepers, czyli oryginalny pierwszy smakosz, grał właśnie brata. Pojawił się oczywiście w Creepshow, pojawił się w filmie Kevina Smitha Kieł, Tusk, Szklana Pułapka 4 i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście tych filmów jest całe mnóstwo. Sprzedawcy, ostatnia, trzecia część, chyba rzeczywiście współpraca z Kevinem Smithem mu dobrze wychodzi, bo też w J. Bob Reboot również tam się pojawił. No i rzeczywiście on gra takiego buca, takiego wrednego burmistrza tego miasta, że rzeczywiście no wygląda naprawdę świetnie sportretowany jest, świetnie jest, może nie sparodiowany, ale przerysowany. O właśnie, to jest dobre słowo, bardzo to rzeczywiście jest ciekawie ukazany. I myślałem, no dobrze, zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście się miało. Tym bardziej, że film, oglądając go, no widać, że to jest slasher, że będzie się działo i dzieje się rzeczywiście, bo krew się leje na prawo i na lewo. Tutaj rzeczywiście twórcy nie szczędzą nam. No, slasher, no musi się oczywiście dziać. Tylko że właśnie po tym, jak mamy te pierwsze 15-20 minut, oryginalny pomysł, że zmieniamy się, no i w tym momencie popadamy w sztampę.
I to mi się akurat niespecjalnie podoba. Będę się oczywiście posiłkował moimi notatkami. Zabójca, tak, no ciężko w tej formule, jeżeli jaką jest slasher, czyli w podgatunku horrorowym, wymyślić coś nowego, ciekawego, jeżeli chodzi o zgony. No to w tym momencie tak, już trzeba używać rzeczywiście innych sprzętów. Proszę bardzo, wziąć kubek z herbatą i go rozwalić, czy może pilota, a może niekoniecznie, bo Mikołaj ci przyniósł paczkę czekoladek, no może akurat tym. Możliwe rzeczywiście, że to byłoby inne, może, że to byłoby rzeczywiście ciekawe, ale jeżeli chodzi o to, no to tutaj poza jedną sceną, o której nie będę mówił, bo nie chcę niczego zdradzić, aczkolwiek ona w pewien sposób wykorzystuje prąd. O, to ci powiem. To mi się rzeczywiście bardzo podobało, to było ciekawe, to było interesujące, ale sam koncept, o ile jest, jak już mówiłem wcześniej, ciekawy, no niespecjalnie się dla mnie sprawdza, bo oglądając ten film, ja już w tym momencie i taki był też rzeczywiście zamysł, domyślam się, twórców, bo na przykład dziewczyna przechodzi koło kina, a tam jest wyświetlany film I Know What You Did Last Christmas, czyli wiem, co zrobiłaś w ostatnie Boże Narodzenie. Oczywiście odnośnik do filmu, polski tytuł jest Koszmar minionego lata bodajże, tak? Czyli Koszmar minionych świąt, trzeba byłoby użyć polskiego tytułu. Kiedy rzeczywiście bohaterka znajduje się w tej alternatywnej rzeczywistości, budynki, które tam się dzieją i to, co tam w ogóle ma miejsce, do żywego przypomina nam Powrót do przyszłości 2, kiedy to Marty McFly przenosi się w czasie, w międzyczasie tam jest beef i tak dalej, ten cały almanach sportowy, potem on wraca i jest źle, rzeczywiście jest przestępczość, jego ojciec przyrodni, tak, tam szaleje i tutaj zasadność jest identyczna, naprawdę identyczna jest. Justin Long, tym burmistrzem, no nie jest najmniejszą osobą, co tu dużo mówi, jest po prostu wredny typ, ale akurat wredny typ na tyle, że podobał mi się rzeczywiście jego koncept, jego zagranie, tak przez pierwsze pół filmu, bo potem już stwierdziłem, nie, zbastuj stary, bo to już jest za dużo, rzeczywiście niekoniecznie jestem bardzo zadowolony z tego, co tu się dzieje, ale nasza bohaterka w It's a Wonderful Life, Jimmy Stewart tak naprawdę widzi, co by było, gdyby jego nie było. To jest troszeczkę inaczej, bo nie tylko, że co by się stało, gdyby bohaterka nie było, co by było, gdyby się ona nie narodziła, w ogóle gdyby jej nie było. Nie to, że nagle zniknęła, nie, ona się pojawia w tej nowej rzeczywistości i tam okazuje się, że nikt jej nie zna. Ludzie ze szkoły, no bo wiadomo, że to nastolatka jest, no innej możliwości nie ma. Ludzie ze szkoły nie kojarzą jej, nikt jej w ogóle nie zna, ona z kimś tam się powiedzmy próbuje dogadać. Co prawda jest jedna osoba, która gdzieś tam w jakiś sposób udaje się jej przekonać, to jest jej koleżanka. No i okej, w porządku, budujemy tutaj jakąś relację, które akurat w tym filmie są bardzo ważne, ale nie są na tyle niestety zarysowane, żebyśmy powiedzieli, okej, no rzeczywiście to jest dobrze, to jest ciekawie, to jest fajnie pokazane. Jak już mówiłem wcześniej, twórcy mnóstwo smaczków postanowili wrzucić, no bo oprócz oczywiście tego oczywistego odniesienia do Powrotu do przyszłości, oprócz oczywiście wspomnienia do Koszmaru minionych świąt, niech tak będzie, jedna z bohaterek, ciocia Gail, nazywa się Gail Prescott. Mam więcej powiedzieć? Dobrze, okej, w porządku. Załóżmy, że nie widziałaś Krzyku, no to ci wyjaśnię, że w serii filmów Krzyk pojawia się Gail Weathers, grana przez Courtney Cox, i Sydney Prescott, grana przez Neve Campbell. Gail Weathers, Sydney Prescott, Gail Prescott. Tara, to rzeczywiście to takie dosyć konkretne piąchą w twarz, żeby sobie rzeczywiście nie zapomniał. I teoretycznie mamy postać, bo tak naprawdę o to chodzi w slasherze. No co tu dużo mówić, krew ma się lać, mają być jakieś rzeczywiście straszaki, coś ma się wyskakiwać co jakiś czas. Mamy powiedzmy nie lubić, nienawidzić tego rzeczywiście antagonistę, ale nasza protagonistka, nasza główna bohaterka ma być taką, że trzymamy za siebie kciuki, daj mu popalić, pokaż mu, gdzie raki zimują, okej. No i rzeczywiście chciałbym powiedzieć, tak, to się wszystko udaje, bo podoba mi się, to jest bardzo częsta nuta grana ostatnimi czasy i rzeczywiście to mnie zaskakuje, że bawiąc się powiedzmy, może nie akurat przy okazji Nocy Dziękczynienia, tam akurat był motyw właśnie bardzo ważnych mediów społecznościowych. Tutaj tak naprawdę nie tyle mediów społecznościowych, co samego ogłupienia ludzi, samego powiedzmy w pewien sposób przekonania, podporządkowania, to jest ważne słowo, podporządkowania sobie ludzi i rzeczywiście
tutaj to odgrywa bardzo ważną rolę. Co zauważyłem na dzień dobry, patrząc na właśnie tego Justina Longa, on ma bardzo dziwne oczy. Zwróć tę uwagę, jak po prostu te jego oczy wyglądają i one są naprawdę takie dosyć wyraziste. Coś jest dziwnego w tych jego źrenicach. Nie wiem, może sobie poszedł na Halloween do sklepu, wiesz, za 2 zł kupił sobie soczewki, akurat tak mu zostało. Ale zwróć też uwagę na mieszkańców. W miarę postępowania filmu, w miarę postępowania oczywiście tego, co się dzieje, bo to jest również ważna strona. I zaintrygowało mnie to właśnie, że to jest slasher, ale mimo wszystko podejmie taki wątek, chce nam rzeczywiście takie rzeczy poruszać, pokazywać, co jest w miarę interesującą, ale no, to jest slasher, tak? No to nie jest dramat psychologiczny, od którego byśmy rzeczywiście to oczekiwali. I nasz że tak powiem, złol, nasz angel, nasz anioł, niech tak będzie. Spokojnie, nie Stanisław Anioł, nie tym razem to nie Alternatywy 4, to jest Angel Falls. Jest bardzo, że tak powiem, tandetny, wtórny, nic z nim interesującego nie dzieje, bo mówiłem, że chcemy widzieć, żeby ludzie odkładali łyżkę, no ale i tam odkładają łyżkę, coś tam, o, proszę bardzo, nóż, okej, tutaj ktoś, nie wiem, zjadł arszenik, cokolwiek. Nie, no po prostu to jest takie, po kilku minutach jest już... Kurde, może ja sufit pomaluję? Wiesz, no takie myśli ci krążą i w tym filmie niespecjalnie jest wiele interesującego, ciekawego. Poza rzeczywiście może wybranymi scenami, poza może jakimś tam rzeczywiście puszczeniem oczka do nas, ten film niespecjalnie przyciąga i miałem nadzieję, że będzie coś więcej, coś ciekawi. No tak naprawdę on dopiero do kin teraz w Polsce wchodzi, bo w Ameryce już był wiele miesięcy temu, bodajże w październiku się pojawił, no, może nie wiele miesięcy temu, w każdym razie był w kinach przez miesiąc i potem trafił na platformę streamingową Shudder, tak się rzeczywiście nazywa, ale przez ten miesiąc zdążył zarobić $811 tysięcy. Robert Lewandowski miał swoje 8 sekund, no ja rzeczywiście nie będę 8 sekund się trzymał w niepewności. I no, nie jest to kino wybitne. Powiem więcej. Nie jest to kino bardzo złe również, bo dobrze wiesz, śledząc mój kanał, czy to kultowe horrory, czy bluzgane recenzje, no na tym kanale już pojawiały się horrory, no nie tylko horrory, ale filmy złe i bardzo złe, przynajmniej omówienia takowych. Ale ten film do bardzo złych nie należy. On tam, wiesz, gdzieś tam się powiedzmy w połowie, że tam powiem się umiejscawia, jak w boksie. Mamy remis ze wskazaniem i tutaj właśnie rzeczywiście jest powiedzmy remis ze wskazaniem na nie. Rzeczywiście ten film nie przypadł mi do gustu. Mam nadzieję, że nie będzie drugiej części, chociaż rzeczywiście no, różnie z tym bywa, wiesz. Czasami jest tak, że film odniesie wielki sukces komercyjny i ludzie stwierdzą, wow, trzeba rzeczywiście kręcić 2, 3. Jak to ma? To bardziej będzie jakiś motyw przewodni rzeczywiście, jak to ma miejsce przy okazji Nocy Dziękczynienia, że już wiadomo, że będzie kolejna część. No tutaj platforma streamingowa no, też może się okazać, ale dzięki temu filmowi rzeczywiście mieliśmy mnóstwo subskrypcji, mnóstwo rzeczywiście osób na naszej platformie dało łapkę w górę, a może na Shudder jest podwójna łapka w górę, nie wiem, nie mam pojęcia i robimy drugą część. Sprawdzałem, póki co nie ma żadnych informacji, więc trudno darmo się spodziewać. Mam nadzieję, że bo ja zachęcam do tego, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ja ten film obejrzałem i to jest moja opinia, ale mam nadzieję, że obejrzysz i powiesz, tak, rzeczywiście, Skruch, miałeś rację, ten film nie jest rewelacyjny, nie jest bardzo zły, ale nie jest rewelacyjny, albo wręcz przeciwnie, powiesz, słuchaj, obejrzałem, ale podobało mi się to i to, a na to nie zwróciłeś uwagi, rzeczywiście powinieneś, bo to jest, pamiętaj, łatwo oferować wyroki, ale najlepiej obejrzeć samemu rzeczywiście powiedzieć, tak, widziałam, podobało mi się, nie podobało mi się, to już rzeczywiście jak to. No jest mnóstwo rzeczy, które mnie akurat śmieszą, wiesz, jak facet kupuje auto, spokojnie ma dobry silnik, 6,2 litra i tak, 6,2 litra, człowieku, gdzie, czy ile ty chcesz jechać? 500 na godzinę, ale to jest Ameryka, wiadomo, tam musi być wszystko większe, jak to mawiali w Kochaj albo Rzuć, tak, tu musi być wszystko większe buildingi i tak dalej. No rzeczywiście może jest tak i w tym przypadku, a ja po prostu tak, no niekoniecznie ogarniam temat Ameryki. Może rzeczywiście tak jest. Jeżeli kochasz, mam nadzieję, że kochasz, bo oglądasz tę recenzję, inne horrorowe, tutaj gdzieś się rzeczywiście pojawią. A ja cóż, ja sobie wezmę, udostępnię tę recenzję, tak samo jak i ty zrobisz.
Niech się niesie, niech ludzie oglądają It's a Wonderful Knife, Nóż w nocnej ciszy, tak, krzyk się rozchodzi. To jest akurat, w sumie miał być już koniec, ale powiem, to jest rzeczywiście świetna sprawa, bardzo dobrze, bo często gęsto ja mówię, ale ci nasi tytułolody są beznadziejni, po prostu naprawdę nie mają pomysłu, nie ogarniają, a tutaj, nie dość, że w wersji anglojęzycznej It's a Wonderful Knife Life jest to świetnie zrobione, to jeszcze Nóż w nocnej ciszy, odnośnik do kolendy i hasło promujące, krzyk się rozchodzi, to dalej. Naprawdę best film, jak nieczęsto naszym tytułologom przyznaję naprawdę kciuka w górę, to dla was żółwik, piąteczka, daliście przynajmniej, jeżeli chodzi o tytuł, jeżeli chodzi o sam pomysł, bardzo mi się to podoba. Cytując klasyka, krótko mówiąc, podoba mnie się to.